Bardzo oryginalny temat dzisiaj będzie. Jest to temat dotyczący pewnych kwestii związanych z samolotami ogólnie. W 1985 roku gazeta Trud z 30 stycznia zamieściła taki artykuł. Ten artykuł widzicie tutaj niżej, który spotkał się ogólnie z dosyć dużym zainteresowaniem w świecie. W tym artykule była mowa o obserwacji nierozpoznawalnego świecącego obiektu bez załogi przez załogi w zasadzie dwóch samolotów typu 134. Ja akurat Tu-134 kiedyś leciałem, to był mój pierwszy rejs samolotem Warszawa-Moskwa i właśnie Tu-134 leciałem, to wiem jak on wygląda. A było to tak po prostu. Lot samolotu Tu-134A na trasie Tbilisi-Rostów-Tallin realizowała załoga estońskiego kierownictwa lotnictwa cywilnego ZSRR. Wówczas dowódcą statku powietrznego był niejaki Igor Czerkasin. Miał na swym koncie już 7000 godzin lotu, natomiast drugim pilotem był Gennadij Łazurin oraz również z nimi razem był nawigator Jegor Ogniew. Również byli to dwaj doświadczeni oficerowie, natomiast mechanikiem pokładowym był niejaki Gennadij Kozłow, który wylatał aż 12,5 tysiąca godzin. O godzinie 4:10 do Mińska praktycznie pozostawało jeszcze 120 km. Można było odnieść takie wrażenie, że samolot nie leciał, ale praktycznie tkwił w centrum wszechświata. Wydawało się w ogóle, że zastygł w takiej bryle czarnego szkła z dziurkami gwiazd. Rozglądając się po swojej części nieba, drugi pilot zauważył ogólnie, że z prawej strony u góry niemigającą, taką niemigającą dosyć dużą gwiazdę, no może nie gwiazdę, ile bardziej można by powiedzieć taką żółtą plamę wielkości drobnej monety, troszeczkę rozciągniętą po bokach. Pewnie refrakcja światła, tak sobie pomyślał w atmosferze, no albo coś w tym rodzaju. No i z tej plamy wysunął się taki dosyć wąski strumień światła, no i opadł w dół aż do samej ziemi. No i wtedy pilot trącił łokciem mechanika i powiedział: spójrz, Gennadij. Ten ledwo zerknął za burtę i krzyknął: dowódco, trzeba powiadomić ziemię. Płomień światła nagle otworzył się, zmieniając się w taki dosyć jasny stożek. No i od tego momentu to, co działo się po prawej stronie samolotu, to już praktycznie widzieli wszyscy. Powstał też taki drugi dosyć stożek, szerszy, ale bledszy od pierwszego, potem trzeci, no dosyć szeroki i jasny. No, szczerze mówiąc, z tego co wiemy, to dowódca powiedział do niego, żeby poczekał, poczekajmy, zobaczymy, co mamy zgłaszać, trzeba popatrzeć bliżej na to, co się tam działo, a w ogóle co to tak naprawdę może być. No i kto jak kto, ale tak naprawdę piloci dosyć dobrze rozumieją, że trudno jest w powietrzu określić na odległość, nazwijmy to na oko, no i tym niemniej wszyscy czterej odnieśli takie wrażenie, że nieznany obiekt wisi nad ziemią na wysokości 45 km. Drugi pilot zaczął pośpiesznie szkicować jakiś taki niezwykły widok, niewiarygodne, no ale czasami taki widok takiego jakby ala oświetlonego stożka. Wszystko praktycznie było dosyć jasne, dosyć widoczne, domy, drogi. No, pytanie, jakąż ogromną moc musiał mieć ten reflektor. Ten płomień reflektora podniósł się z ziemi, skierował się w stronę samolotu. Teraz oczywiście zobaczyli oni taki oślepiający biały punkt otoczony koncentrycznymi kolorowymi pierścieniami. Dowódca praktycznie wciąż się wahał meldować o tym zajściu, nie meldować, no ale zdarzyło się coś, co rozwiało w ogóle wszelkie wątpliwości, bo biały punkt po prostu wybuchł, a na jego miejscu pojawił się zielony obłok. Więc drugi pilot wtedy zadecydował, że należy włączyć silniki i po prostu uciekać. Ale oczywiście dowódcy wydało się, że wręcz przeciwnie, no, obiekt zaczął się gwałtownie przybliżać, przecinając kurs samolotu pod takim dosyć ostrym kątem.
Czeraszkin polecił nawigatorowi przekazać ten meldunek oczywiście na ziemię. No i nagle dziwna sprawa, bo ten obiekt po prostu zatrzymał się. Dyspozytor lotów w Mińsku przejął to zgłoszenie od załogi, uprzejmie też dodał, że on sam niestety niczego nie widzi, ani na ekranie radaru, ani na niebie. No, Łazukin stwierdził, że tak naprawdę powiedzą, że zwariowaliśmy, bo zielony obłok nagle opadł, schodząc do poziomu lotu samolotu, potem wzniósł się kołysząc w lewo, w prawo, no jeszcze raz dół, góra, no i wreszcie ustawił się dokładnie naprzeciwko samolotu. Leciał z nim jak przywiązany na wysokości 10 km z prędkością mniej więcej 800 metrów. Tak naprawdę oni pomyśleli, że jest to jakaś taka eskorta honorowa. No, co za zaszczyt mieć taką eskortę honorową. Wewnątrz obłoku błyskały takie światełka, zapalały się, gasły, takie niczym lampki na choince, można by powiedzieć. No i potem pojawiły się to właśnie poziome zygzaki. Nawigator informował o wszystkim oczywiście Ziemię. W odpowiedzi usłyszał wzburzony głos dyspozytora, że widzę błyski na horyzoncie, widzę wasz obłok. Obłok wciąż się oczywiście zmieniał, wyrósł z niego ogon podobny do płomienia, szeroki u góry, wąski na ziemi. Powstał taki znak zapytania, a obłok takiego eliptycznego, można by powiedzieć, kształtu przeobraził się w czworokąt. No, lecący tym samolotem myśleli, że po prostu ten obłok ich naśladuje, próbuje się stworzyć, przekształcić w taki kształt niby samolotów. No i oczywiście od tego momentu ten obłok niby jako eskortował ten samolot z takim ściętym ogonem, świecił żółtym, świecił zielonym światłem. Tam, gdzie zwykły samolot ma dyszę, widać było takie właśnie gęste jądro. Do kabiny pilotów weszła stewardesa, mówiąc, że pasażerowie interesują się tak naprawdę tym, co leci obok nich. No i dowódca powiedział, żeby im przekazać, że te żółte światła to tak jakby zbliżające światła, które są na Ziemi, natomiast te zielone światła to niby to rzekomo jest zorza polarna. No i w tym czasie w strefę kontroli właśnie miejskiego dyspozytora wszedł jeszcze jeden taki prawdziwy samolot, Tu-134 również, który on leciał z Leningradu i leciał naprzeciwko tej załogi Stalina. Odległość między tymi dwoma samolotami wynosiła mniej więcej 100 km. No i z takiej odległości ogromnego świetlonego obiektu nie sposób było po prostu nie zauważyć, można by powiedzieć. No jednak właśnie na to pytanie Czerkasina, dowódca lecącego z naprzeciwka samolotu, odpowiedział, że on praktycznie niczego nie widzi. No dyspozytor w Mińsku, który teraz doskonale praktycznie widział obłok, podał właśnie tej leningradzkiej załodze współrzędnej kierunek, gdzie powinni zauważyć niezwykłe zjawisko. Ci tak naprawdę, szczerze mówiąc, delikatnie jakby oślepli. No i dopiero z odległości 15 km zauważyli i dokładnie opisali ten obiekt. Później, gdy załoga Czerkasina próbowała wytłumaczyć sobie to, co widzieli, piloci doszli do wniosku, że światło emitowane przez obłok było spolaryzowane i praktycznie rozchodziło się we wszystkich kierunkach. No razem z tym świetlnym samolotem minęli tak naprawdę Rygę, minęli Wilno i kontrolerzy lotów z tych miast kolejno odnotowywali taki osobliwy tandem. Przelatując nad jeziorem Czuckim i Pskowskim, załoga Czerkasina zdołała oszacować rozmiary tego niby samolotu obłoku, bo te dwa jeziora o wydłużonym kształcie są rozdzielone takim niewielkim fragmentem lądu, więc Tu-134 poruszał się 120 km na lewo od nich, a ten obłokowy samolot na prawo bliżej Tartu. W miejscu, gdzie znajdowało się jądro, ponownie ukazał się płomień, który poprzez chmury przesuwał się po ziemi. No i tak naprawdę ten obiekt mimo woli podał swoje namiary. Teraz można było stwierdzić, że ma długość równą długości jeziora Pskowskiego. Wspólny lot trwał od samego Talina, a po wylądowaniu samolotu kontroler przekazał załodze takie dosyć ciekawe szczegóły. Na ekranie radaru w ogóle
talińskiego lotniska widać było nie tylko Tu-134, a w ślad za jego oświetlonym znakiem na ekranie przesuwały się jeszcze dwa inne, chociaż w powietrzu nie było praktycznie żadnych innych samolotów. No i na dodatek te dwie sylwetki były widoczne w taki sposób ciągły, natomiast Tu-134 ginął, czasami pojawiał się. W ogóle to zdarzenie obserwowane przez załogę talińskiego samolotu badała estońska sekcja Komisji do spraw zjawisk anormalnych. Stwierdzono, że przypadek jest rzeczywiście interesujący, aczkolwiek znane są już takie zjawiska bardzo podobne do niego. Błyskawiczna zmiana kierunku ruchu obiektu na przeciwny oraz sięganie do Ziemi promieni światła wielkiej mocy z ogromnej takiej wysokości jest bez wątpienia takim zjawiskiem anormalnym. Założenie, że w ogóle załoga uległa złudzeniu optycznemu, obserwując jakieś odległe zjawisko atmosferyczne, byłoby praktycznie rzecz mówiąc bezzasadne. Przecież tym pilotom udało się określić odległość od statku, jego wymiary. Wniosek może być tak naprawdę tylko jeden. Tu-134 estońskich linii lotniczych miał do czynienia z tym, co tak naprawdę możemy nazwać jako niezidentyfikowany obiekt, czyli UFO. No, szczególnie cenny jest fakt, że dzięki właśnie drugiemu pilotowi, Łazurinowi, mamy szczegółowy szkic następujących po sobie właśnie etapów transformacji obiektu lotniczego. Tutaj właśnie te etapy transformacji widzicie w tym artykule, który został umieszczony tam na dole. O, o, jak tu jest, w tym artykule. Widzicie. Ja ciekaw jestem Waszych opinii na ten temat, ciekaw jestem, co na ten temat myślicie. Będę wdzięczny za wszystkie komentarze. No, może po prostu coś ciekawego na ten temat też wiecie, to zawsze będzie interesujące. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i dziękuję za poświęcony czas.